Każdy z nas słyszał słowa wiersza Jana Brzechwy: chrząszcz brzmi w Trzcinie, w Szczebrzeszynie. Ale gdzie leży Szczebrzeszyn? I z czego słynie? I co warto tutaj zobaczyć? Zapraszamy na kolejną podróż w czasie z historią w tle. W naszym filmie opowiemy m.in. o tym, czy można komuś podarować miasto w prezencie, która budowla w Szczebrzeszynie jest najstarsza, gdzie warto wybrać się na kawę. Jesteście gotowi? No to ruszamy. Zazwyczaj opowieści o Szczebrzeszynie zaczynają się od chrząszcza. Nasz film o jednym z najstarszych miast Zamojszczyzny rozpoczniemy od krótkiego spaceru po tym 5-tysięcznym miasteczku. Położony nad rzeką Wieprz Szczebrzeszyn otoczony jest wstęgami pól, które w maju mienią się żółcią rzepaku. Sercem miasta jest lekko nachylony, czworoboczny rynek, plac Kościuszki z XIX-wiecznym budynkiem ratusza po środku. Przed ratuszem stoi chrząszcz, ale o nim i innych chrząszczach opowiemy później. Wokół rynku stoją nieduże kamienice. Część z nich ma XVII i XVIII-wieczny rodowód, ale zostały one przebudowane w XIX i XX wieku i tak wyglądają obecnie. Z naroży rynku wychodzą ulice, dostosowane do ukształtowania terenu. Jedna z nich prowadzi w stronę wzgórza, na którym wznosił się zamek, inna w stronę żydowskiego cmentarza. Kolejna z ulic biegnie wzdłuż Wieprza i prowadzi do mającego ponad 100 lat dawnego młyna. Ten młyn to pamiątka z czasów, gdy Szczebrzeszyn był ważną częścią ordynacji zamojskich, o której opowiadaliśmy w naszych filmach o województwie lubelskim i o Zamościu. To także w Szczebrzeszynie działała szkoła, będąca kontynuacją Akademii Zamojskiej, gdy ta została zamknięta w Zamościu. Szczebrzeszyn jest miejscem, w którym panuje spokój, a rytm życia zdaje się odmierzać dzwon parafialnego kościoła. Turystyka masowa jeszcze tu nie dotarła, ale turystów będzie coraz więcej, bo to ciekawe miasteczko z interesującymi zabytkami i bogatą historią. Początki Szczebrzeszyna sięgają 1000 lat wstecz, X wieku, gdy istniała tu osada na szlaku handlowym. Był to jeden z tak zwanych grodów czerwieńskich, o które Polska rywalizowała z Rusią kijowską. Sama nazwa Szczebrzeszyn pojawia się dopiero w dokumencie z czasów króla Kazimierza Wielkiego, a co znaczy, nie ma pewności. Według niektórych nazwa pochodzi od ruskiego imienia lub przezwiska, według innych od charakteru mieszkańców, którzy mieli być, wybaczcie, zawadiaccy i kłótliwi. Pod koniec XIV wieku miasto stało się nagrodą. Gdy młoda królowa Jadwiga próbowała uciec z Wawelu i miała toporem rozbić ostatnie drzwi prowadzące poza zamek, powstrzymał ją od tego podskarbi wielki koronny Dymitr z Goraja. Dzięki temu Jadwiga poślubiła Władysława Jagiełłę, a ten odwdzięczył się możnowładcy nadaniem mu na własność Szczebrzeszyna i okolicznych wsi. Najtrwalszą pamiątką po tym wydarzeniu jest herb miasta, który był herbem rodu Dymitra z Goraja, Korczak. Mimo tak długiej historii, starych budowli w mieście jest niewiele.
Do początków XX wieku większość zabudowy była drewniana i ulegała licznym pożarom, a także była niszczona w czasie wielu najazdów ruskich, litewskich oraz tatarskiego, kozackiego i szwedzkiego. Przez stulecia murowane budowle były nieliczne. W XVII wieku były to tylko kościoły, cerkiew, synagoga oraz zamek. Najstarsza z nich jest cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Powstała w XVI wieku i była fundacją kolejnych właścicieli Szczebrzeszyna, Górków. Jest ona najstarszą murowaną świątynią prawosławną w Polsce. W kolejnych stuleciach była krótko zborem kalwińskim, następnie należała do parafii unickiej, potem kościoła prawosławnego. W XX wieku pełniła rolę magazynu. Od blisko 20 lat należy do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. We wnętrzu cerkwi znajdują się fragmenty pięknych malowideł ze scenami pasyjnymi i apokaliptycznymi z XVI i XVII wieku. Pod główną nawą w krypcie odnaleziono 9 grobów osób pochowanych ze szklanymi pucharami. Odkrycie to potwierdza legendę o kościele jako miejscu pochówku właścicieli miasta. Pod budynkiem cerkwi odkryto fundamenty najstarszej budowli w mieście, romańskiego kościoła z XII lub z początków XIII wieku, zbudowanego w typie kościoła małopolskiego. Równie wiekowy rodowód ma parafialny kościół świętego Mikołaja, ufundowany przez Dymitra z Goraja. Był on jednak drewniany i dopiero na początku XVII wieku, po jednym z pożarów, stanął obecny, w stylu renesansu lubelskiego. Wnętrze zdobi bogata dekoracja stiukowa, naśladująca stiuki z Kolegiaty w Zamościu i trudno się dziwić, gdyż w tym czasie miasto stało się częścią ordynacji zamojskich. Obok kościoła stoi XVIII-wieczna dzwonnica, będąca jednocześnie kaplicą grobową. Trzeci z kościołów w mieście jest nieco bardziej oddalony od rynku. To XVII-wieczny kościół świętej Katarzyny z klasztorem franciszkanów, sprowadzonych do miasta jeszcze przez Dymitra z Goraja. Budowla ta to kolejny przykład renesansu lubelskiego. Tym razem inspiracją był kościół Bernardynów w Lublinie. Dzieje miasta pisała swoim życiem i pracą ludność katolicka i prawosławna, ale także żydowska. Żydzi pojawili się w Szczebrzeszynie na początku XVI wieku. Przed wybuchem II wojny światowej stanowili niemal połowę mieszkańców miasteczka. Większość z nich w czasie wojny Niemcy zamordowali na miejscu lub wywieźli do obozu zagłady w Bełżcu. Po ludności żydowskiej Szczebrzeszyna pozostała przede wszystkim synagoga, pełniąca współcześnie rolę miejsko-gminnego ośrodka kultury. Powstała ona w XVII wieku w stylu późnorenesansowym z dwuspadowym polskim dachem. Jest jedną z najbardziej okazałych synagog województwa lubelskiego. Po wybuchu II wojny światowej została spalona przez Niemców i zawaliło się jej sklepienie. Po wojnie synagoga została odbudowana, ale nie odbudowano zachodniego babieńca i zmieniono rozmiary przybudówek. Po Żydach pozostał też cmentarz z XVI wieku, najstarszy w województwie lubelskim, jeden z najstarszych w Polsce.
Cmentarz ten był podzielony na część zachodnią dla kobiet i wschodnią dla mężczyzn. W czasie wojny został poważnie zdewastowany. Był też miejscem egzekucji. Do dziś zachowało się około 400 macew. Jednym z żydowskich mieszkańców Szczebrzeszyna był Chaim Streicher, który przy rynku w domu pod numerem 32 prowadził zakład fotograficzny Wenus. Z tego miejsca zapraszamy Was na kolejną podróż w czasie i przestrzeni z portretami dawnych mieszkańców i widokami miasta. Choć czas w Szczebrzeszynie wydaje się wolno płynąć, to są miejsca, które się zmieniły, niektóre całkiem niedawno, jak Góra Zamkowa. To na niej w czasach Kazimierza Wielkiego został wzniesiony zamek. Składał się on z wieży mieszkalno-obronnej oraz wału ziemnego od zachodniej strony, gdzie była wykopana sucha fosa. W XVI wieku zamek był siedzibą sądu grodzkiego, a do XVIII wieku więzienia. Stopniowo popadał w ruinę. Jako ostatni relikt zachowała się wieża, która była zamieszkiwana do lat 70. XX wieku. Na początku XXI wieku pozostały z niej nikłe resztki przyziemia. W 2022 roku przystąpiono do rekonstrukcji wieży z dobudowaną drewnianą klatką schodową. Wchodząc na Górę Zamkową, u jej podnóża można natrafić na rzeźbę chrząszcza. No tak, w końcu nadeszła pora na chrząszcza. Cieszy nas, że Szczebrzeszyn kojarzy się z łamańcem językowym Jana Brzechwy, ale warto wiedzieć, że jest też miejscem urodzenia jednego z największych i najpopularniejszych polskich malarzy XIX wieku, Józefa Brandta. Ale wróćmy do chrząszczy. Ten pod Górą Zamkową jest najstarszy. Został wykonany z 3-metrowego pnia lipy w 2002 roku. Młodsza o 9 lat jest 2-metrowa rzeźba chrząszcza na rynku. Wykonany z brązu chrząszcz, odziany jest w elegancki frak, na głowie ma cylinder, a w rękach trzyma skrzypce. Nam skojarzył się z jednym z bohaterów Pszczółki Mai, Filipem. Ciekawe, czy macie też takie samo skojarzenie. Aha, to nie wszystkie chrząszcze. Jest jeszcze jeden koło synagogi. Czy to aby już wszystkie? Wizyta w każdym mieście, nawet tak ciekawym i sympatycznym jak Szczebrzeszyn, kiedyś się kończy. Naszą wizytę kończymy w kawiarni na Wzgórzu, gdzie ciesząc się dobrą kawą i pysznymi wypiekami, podziwiamy widoki z wieży zamkowej na okolicę. Jeszcze tu na pewno wrócimy. Jeśli interesują Cię podróże po Polsce z historią w tle, to zasubskrybuj nasz kanał i do kolejnego odcinka. Dzięki za oglądanie.